Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmu odpowiem na wasze pytania, które mi zadaliście. Pojawiło się ich naprawdę sporo, a więc nie przedłużając, przejdźmy do Q&A. Ulubiona płyta z Polski i z zagranicy? W sumie tak na razie nie słucham tak dużo całych płyt, ale często do samochodu bierzemy kompakty. A więc z Polski powiedziałabym Lombard Gold, ale jeśli musi być konkretna płyta, to Lombard Live, a z zagranicy to Rio przez Duran Duran. Odpowiedź jednoznacznie. Gibson Les Paul czy Fender Stratocaster. To, co lubię, jest dobra muzyka, a gitary to narzędziem do produkcji dźwięku. I też nie da się nagrać Guns N' Roses single coilem Stratem. Dla mnie nie ma lepszej gitary. Cześć Jandziula, mam takie pytanie. Wielokrotnie oglądałam twoje covery, które są rewelką, ale w niektórych w nich pijesz i palisz jak stary cowboy. Czy to jest twój prawdziwy styl na życie w takim młodym wieku, czy to tylko na potrzeby dobrego story w filmiku? Piję i palę jak stary cowboy. A czy starzy cowboye piją orężadę w kolorze szampana? A czy starzy cowboye, jak przypatrzycie się dobrze, zaciągają papierosa jak czterolatek? Oczywiście, że jest to na potrzeby narracji w teledyskach. Podsumowując, jeśli chodzi o mój styl życia, to alkoholu praktycznie nie piję i nie palę papierosów. Co nie znaczy, że uważam alkohol i papierosy za coś złego, ale jak na razie w życiu tylko piłam chyba 2 szklanki szampana na Nowy Rok i w lecie też spróbowałam pina coladę. A jeżeli chodzi o moje wideo, to nie bierzcie tego, co tam widzicie, jako mój sposób życia, bo ja na przykład w Kryzysowej Narzeczonej tylko chciałam odegrać rolę tej kobiety z oryginalnego teledysku. Skąd masz takiego pięknego pieska? Właściwie to mam 3. To jest mój biglowy gang w domu. 2 dziewczynki i 1 chłopczyka i bardzo je kocham. Po śmierci naszej rodyjskiej Ridgeback postanowiliśmy kupić 1 bigla, ale potem ten jeden bigiel potrzebował towarzystwa. To dostał 2 małe koleżanki. Te wszystkie gitary to twoje? Czy ktoś z rodziny też gra? Tak, to są moje gitary, które dostałam od rodziców, a mój tato jest wielkim pasjonatem muzyki, czym mnie zaraził. Wymień 3 płyty, które zabrałobyś ze sobą na bezludną wyspę. Płyta grzewna do gotowania, płyta płaska do spania i płytę fotowoltyczną, żebym mogła wrzucać swoje filmiki. Dobra, a tak na serio? Rio, Duran Duran, Depeche Mode, Music for the Masses i pierwszą płytę Lady Punk. Dobra, tutaj mamy kilka w jednym. Cześć! 1. Czy masz chłopaka? Nie? Nie mam. A jako bonus powiem, że nawet nie byłam na randce w życiu. 2. Na czym grasz najlepiej? Na czym gram najlepiej? Na nerwach. A tak serio, jeżeli mówimy o instrumentach, chyba najdalej zaszłam na pianinie, ale wydaje mi się, że moją mocną stroną to są całe moje produkcje muzyczne, gdzie robię wszystko sama. 3. Czy mogłabyś chodzić z listonoszem? Jakbym bardzo go lubiła, to jak najbardziej. Ale pod warunkiem, że nie miałby problemu z wysokim ciśnieniem. Gdyby mi musiał dostarczyć wszystkich listów od fanów. Po kim jesteś taka ładna? Po mamie czy po tacie? Kiedy się Grzegowi Markowskiemu urodziła się córka, ktoś z członków rodziny powiedział: o, jaka piękna i jaka podobna do tatusia. Wtedy Markowski powiedział: to nie jest możliwe. Albo piękna, albo podobna do mnie. Po mamie czy po tacie? Pamiętacie, jak Janek Borycewicz powiedział, że muzyka go odmładza? No bo faktycznie, jak ja byłam dzieckiem, no to wyglądałam jak normalne dziecko. Ale jak zaczęłam słuchać polskiego rocka, to jakiś taki błysk w oku mi się pojawił. I taki radośniejszy wyraz twarzy. To może coś w tym jest, co? To może od polskiego rocka jestem taka ładna. Powiedzcie mi, co o tym myślicie. Bo na przykład, jak widzicie death metalowców, to mają właśnie taki cmentarny wygląd. Albo w szkole, jak ktoś słuchał jakiejś takiej wykręconej muzyki, to ten wygląd też trochę wykręcony miał. Czy piszesz własne utwory? Tak, piszę. Nawet jak chodziłam do szkoły, to miałam projekty, gdzie musiałam tworzyć własne kompozycje. Czy Harley Benton to dobre gitary? Tak w sumie, to ja nigdy na nich nie grałam. Ale jest dużo ludzi, którzy je nazywają gitary meblopodobnymi. Czy to jest prawda? Wypowiedzcie mi w komentarzach. Późno się odzywam tym razem. Tyle pytań padło, że trudno coś wymyśleć. Może twoje inne pasje oprócz muzyki, gitary? Dobra, to mam kilka. Po pierwsze, klasyczne samochody. Co miesiąc jeżdżę na zlot z klasycznych samochodów, bo uwielbiam kształty, kolory i właśnie dla mnie to jest piękno połączone z pięknym design. A o ryku silnikach już nie wspomnę. Druga moja pasja to fotografia, bo właśnie się interesuję analogową fotografią. Mam 2 kamery i jestem fotografką amatorką.
A jako trzecie też uwielbiam granie na swojego Nintendo Switch. Bardzo lubię gry komputerowe, szczególnie takie retro. Mój tato też ma stary Dreamcast i PlayStation. Gdybyś miała nieograniczony budżet, wolałabyś kupić jedną wymarzoną gitarę z ikoniczną historią, czy 5 różnych przestronnych gitar? Gdybym miała nieograniczony budżet, kupiłabym wszystkie gitary i fabryki gitar świata i w jeden dzień stałabym się najlepszą gitarzystką świata. A tak na poważnie, kupiłabym jedną gitarę z ikoniczną historią. Dlatego, że uważam, że jest dużo lepiej mieć coś naprawdę wyjątkowego, co inspiruje do grania, niż 5 dobrych średniaków. Wielu najlepszych gitarzystów grało w swoich najlepszych okresach na jednym modelu gitary. To żyje ten Pokémon? Zapytajmy się ją, bo to jest dziewczynka. Okazuje się, że tak. Ile miałaś lat, gdy zaczęłaś grać na gitarze? Miałam 14 lat. Która była pierwsza gitara, na której grałaś? Akustyczna, klasyczna czy elektryczna? Zaraz ją pokażę. Czy chodziłaś do szkoły muzycznej na naukę gry na gitarze? Nie, nie chodziłam. I czy miałaś okazję kiedyś zwiedzić Polskę? Jeżeli tak, to jakie miasta polskie zobaczyłaś? Tak, byłam w Polsce wiele razy i odwiedziłam wiele ciekawych miejsc. Między innymi Gdańsk i Trójmiasto, Kraków, czyli Wawel, Sukiennice i Wieliczka, Wrocław, czyli wspaniały rynek, Panorama Racławicka i też zoo, Opole, czyli super amfiteatr, Wieża Piastowska, Jezioro Turawskie, Zamek w Mosznej, Warszawa, czyli Pałac Kultury, Hard Rock Cafe, Łazienki i Pałac w Wilanowie, Podlasie, Siemiatycze, Siedlce, Sokołów Podlaski i Zgorzelec. Następne pytanie. Czy uważasz, że death metal to wartościowa muzyka i czy znasz na przykład utwór Miecz Beruda i solówkę Wojtka Hoffmana? Mogłabyś to nam zagrać. Nie słyszałam wcześniej tego utworu, a więc będę musiała sprawdzić, a nazwa gatunku death metal kojarzy mi się trumną ołowianą. Nie słuchałam nigdy tak death metalu, ale jeśli chodzi o metal w ogólnym znaczeniu, to byłam na koncercie Iron Maiden i było bardzo widowiskowo, super koncert i byłam też na Wembley na ACDC. Byłam otoczona 90 000 ludzi z czerwonymi rogami, które migały. I żeby zobaczyć Angusa Younga, potrzebowałbyś Hubble Telescope. Skąd takie zainteresowanie zespołem Lady Punk? Jak miałam około 4 latka, to jedna z pierwszych, jeżeli nie pierwsza piosenka, która mi wpadła do głowy i zaczęłam ją nucić, to było Tacy Sami. A potem tato mi puścił o dwóch takich, co ukradli księżyc, bajkę z 84 roku i tytułowa piosenka dosłownie nie mogła mi wyjść z głowy. Czyli mam wielki sentyment do tego zespołu. Kiedy śnisz, to w jakim języku? Polskim czy angielskim? To tak naprawdę pomimo tego, że urodziłam się i mieszkałam w Anglii i również cały czas oglądałam angielskie bajki, do około 4 roku życia, przed tym jak poszłam do szkoły, tylko mówiłam po polsku. To odpowiadając na pytanie, trochę jak w prawdziwym życiu, jak śni mi się sytuacja, gdzie mówiłabym po angielsku, na przykład w szkole, czy gdzieś jestem z znajomymi, to myślę po angielsku. Ale jeśli jest sytuacja, gdzie często mówiłabym po polsku, to śni mi się po polsku. Jeszcze jak wyobrażasz sobie własną płytę? Jakie melodie i pomysły muzyczne byś na niej zawarła? To po pierwsze, nie chciałabym, żeby wszystko było tak na jedno kopyto. Żeby to było muzycznie różnorodne. Chciałabym, żeby taki pierwszy album odzwierciedlał moje inspiracje i co najbardziej rezonuje ze mną muzycznie. W jakim mieście mieszkasz? I czy wiążesz swoją przyszłość z muzyką? To mieszkam na peryferiach Londynu, a jeżeli chodzi o muzykę, to nie jest pytanie, czy ja wiążę swoją przyszłość z muzyką, tylko czy moja przyszłość, czyli przeznaczenie, jest związane z moją muzyką. Czy słuchasz jazzu i jaki jest twój ulubiony pianista z tego gatunku? Słucham jazz. To była bardzo fajna wokalistka początku lat 90. A tak na poważnie, nie miałam jeszcze szansy zagłębić się w takiej dziedzinie muzyki. Dlaczego nie grasz w żadnym zespole? Albo dlaczego nie założysz swojego? Może już czas nagrać coś swojego. Fajnie by było, ale teraz założenie zespołu nie jest wcale tak łatwe, tak jak było w latach 70. czy 80. Gdzie każdy chciał być legendą gitary i marzył o karierze super gwiazdy, ze sportowym samochodem w garażu i tysiącach listów od wiernych fanek. W tej chwili w branży muzycznej w sumie nie ma pieniędzy, z wyjątkiem dosłownie kilku artystów, którzy już są znani i zarabiają bardzo dużo. Studia muzyczne są zamykane, bo muzyka już nie wychodzi na płytach. Zespoły, które koncertują, często muszą do tego dopłacać.
i większość ludzi w branży nie ma pomysłu, jak to zmienić. Mam nadzieję, że jak zacznę studia muzyczne, to poznam utalentowanych muzyków, którymi mogłabym grać. Ulubiona płyta z gatunku progresywny rock oraz jazz. No, już mówiłam o jazz, ale progresywny rock to też jest gatunek, który nieporządnie jeszcze słuchałam. David Gilmour. Znasz, lubisz, czy raczej nie twój klimat? Pozdrawiam. Słyszałam pojedynczych hitów Pink Floydów i solówki Davida Gilmoura są na pewno emocjonalne i wyważone. I w sumie znowu wypadłoby się trochę więcej posłuchać. Czy słuchasz najważniejszego polskiego muzycznego towaru eksportowego, czyli Holt Vader oraz Behemoth? Nie, jak na razie nie słyszałam, ale słyszałam polski towar eksportowy, który odnosił największy sukces, czyli Basię Trzeszelewską. A ty ją słyszałeś? Czy pokażesz nam inne zadziwiające hordofony, gitary rezofoniczne, 8-strunowe albo takie, o których się fizjologom i ergonomom nie śniło? Ja gram na razie gitary, które mam w domu i które są moje. Jak pożyczę jakiegoś dziwoląga, to mogę go przetestować. Jak wygląda twoja codzienna rutyna ćwiczeń gry na instrumentów? Jak długo dziennie ćwiczysz gry? Czy jest jakiś gatunek muzyczny, który chcesz w przyszłości lepiej poznać? Bycie twórcą na YouTube, TikTok i na Insta to jest bardzo pracochłonne. I ja wiem, że dla was to jest 10-15 minut, ale dla młodej twórcy tak jak ja, to jest zależnie od filmiku, rozpisywanie planu na vloga, scenariusza na wideo, które nagrywam, uczenie się utworów do coverów, wszystkich ścieżek i instrumentów i wokalów, znalezienie pomysłu na wideo, nagrywanie muzyki, miksowanie jej, masterowanie, dodanie efektów i do tego jeszcze nagrywania tego wideo, edytowanie i montaż tego wszystkiego razem. Więc oczywiście, że tego dochodzi praktyka na instrumentach, śpiewu i także muszę podtrzymywać swoją obecność na mediach społecznościowych. Czyli jak możecie wyobrazić, na brak zajęć nie narzekam. Jeżeli jeszcze mam jakiś czas, to czasami chcę jeszcze wyjść gdzieś na spacer, czasami sobie pograć w grę, no i oczywiście muszę się jeszcze koncentrować na ćwiczeniu instrumentach i słuchaniu muzyki, którą jeszcze nie słuchałam wcześniej. A potem jeżeli chodzi o gatunek muzyczny, którym bym się chciała bardziej wgłębić, odpowiem trochę z takim twistem. Może fajnie by było, jakbym może ja stworzyła nowy gatunek muzyki i wszyscy chcieliby jego poznać. A tak na serio, wiem, że jak chcę być lepszą rockową gitarzystką, to powinnam się skupić na klasycznym bluesie i może nawet trochę country, bo to zaczęło się wcześniej niż bluesa. Dlatego, jak może kiedyś pojedziecie do Stanów i zobaczycie dziewczynę siedzącą w nocy z gitarą przy ognisku, to może to będę ja. Jaka jest gitara twoich marzeń? Gitara moich marzeń zawsze był ten jesionowy Fender Stratocaster, który już na wielkie szczęście mam. Ale może gitarą, którą jeszcze bym chciała mieć, to taka jak Piotra Zandera z Lombardu, czyli Gibson Les Paul Custom w kolorze czerwonego wina 1974 roku. Andzia, zrób kiedyś live. Pomyśl o tym. Byłoby super na żywo z tobą porozmawiać. Zobaczyć jak grasz. Bardzo bym chciała, ale muszę się nauczyć jak to wszystko przygotować. Co wcale nie jest tak łatwe samemu, szczególnie jak jest w tym muzyka. I też muszę się douczyć od strony prawnej, co można grać i czego nie można, bo nie chciałabym mieć żadnych kłopotów z YouTube'em. No a już wszystkie kawałki, które bym chciała tak grać, mają już copyright. Mam pytanie o te pieski z nagrania, szczeniaczki. Zdaje się, że 5, a może i 6 dziś było. Czy mieszkasz z nimi na stałe? Czy tylko wypożyczyłaś do nagrania na przykład? Przecież taka gromadka to wymaga dużo uwagi codziennie, tak? Kiedy są szczeniaczkami, ale i kiedy już dorosną, wymagają uwagi, spacerów, posiłków, miłości, a gdzie czas na granie i ćwiczenie gry? I na inne rzeczy poza tym. Pójście do kina, na spacer, spotkania się z znajomymi. Jak to godzić ze sobą, jeżeli one stale mieszkają z tobą? Czy jesteś fanatyczką psów? A czy lubisz też koty? Filmik naprawdę super wyszedł i pieski uroczy i sympatycznie bardzo. I drugie pytanie. Czy skończyłaś szkołę muzyczną lub brałaś lekcje muzyki od 5 roku życia na przykład? Czy jesteś samoukiem i sama się nauczyłaś wszystkiego słuchając nagrań? To po pierwsze, wszystkie maleństwa znalazły nowe domy. Gdyby ze mną zostały, to chyba by mnie zabrali na sygnale. I tak jak wiesz, potrzebowały dużo opieki i miłości. Koty też lubię, ale z 3 biglami to chyba by nie zadziałało. A odpowiadając na drugą część pytania, to cieszę się, że wzięłam rok przerwy od szkoły, bo mogłam odetchnąć od rutyny szkolnej, egzaminów, napięcia i niekończących się prac domowych. Do szkoły muzycznej nie chodziłam jako tak, ale otrzymywałam lekcje pianina od 8
roku życia do 15, a o gitarze już wcześniej mówiłam. Czy myślisz kupić kiedyś Marshalla JMP 1959 z okresu 1978 roku do 83 w wersji Super Lead lub Super Bass? Oczywiście, że chciałabym mieć porządnego Marshalla, a może nawet raczej 100-watowy Plexi, jak Piotra Zandera, ale również marzeniem byłoby też mieć taki Fender Twin Reverb z lat 70. Pierwsze pytanie, ile lat grasz na gitarze? Drugie pytanie, jaki jest twój ulubiony gitarzysta? Gram 5 lat z dużymi przerwami, dlatego że musiałam przygotować do egzaminów w szkole, które było bardzo pracochłonne. A jeżeli chodzi o ulubiony gitarzysta, to mamy wielu wspaniałych gitarzystów, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jest bardzo ciężko wskazać na jednego. Mogę tylko powiedzieć, że w tej chwili gitarzysta, który mnie bardzo imponuje, to jest Piotr Zander z Lombardo. Hejka! Opublikujesz może jakąś tablaturę do piosenek, co je grasz? W sumie sporo o tym myślałam, ale znowu to jest bardzo czasochłonne zajęcie. Naprawdę bym bardzo chciała zrobić, bo nie ma takich porządnych tablatur do rockowych polskich piosenek. Przynajmniej 5 lat temu, kiedy ja zaczęłam, to wszystkie były jakieś mylące i w ogóle nie brzmiały jak gitary z płyty, a więc super byłoby stworzyć coś najbliższego jak możliwe do oryginału. Masz coś z repertuaru Republiki? Byłam ich wiernym fanem. Republika to jest fantastycznym zespołem i bardzo chciałabym zrobić jedną z ich piosenek cover. Napiszcie mi w komentarzach, które chcielibyście usłyszeć. Jakiś jam session w Polsce? Czekam na propozycje. Może coś z Hey. Najpierw muszę tego posłuchać. Skoro jesteś fanką Lady Punk, to kiedy w końcu Marchewkowe Pole? No już nagrałam i wypuściłam to dzisiaj, to znaczy wczoraj, bo to wideo wychodzi jutro. Co sądzisz o zespole Emigranci Edmunda Stasiaka? Uważam, że wypuścili ciekawą płytę debiutancką i podoba mi się piosenka Na falochronie. Jakim cudem pokochałeś akurat lata 80. i 90.? Kto miał na ciebie wpływ? Wydaje mi się, że lata 80. mnie pokochały, bo po prostu mi wpadły do głowy i nie mogły mi wyjść z głowy. A więc to już wszystkie pytania na dziś. Dziękuję każdemu, kto wziął udział w Q&A i przesłał swoje pytanie. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się podczas słuchania moich odpowiedzi i dziękuję za wasze wsparcie, oglądanie filmików i wspólne dzielenie pasji do muzyki. Do zobaczenia w następnym filmiku.